witaj w kolejnym moim odcinku. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że kolejny niezwykły gość. Dziś rozmowa z Danielem Kubachem. Witaj, Daniel. Cześć, witam wszystkich. Daniel, ja powiem kilka rzeczy, które wiem o tobie. Ty się ewentualnie później z tym zgodzisz lub nie, bo powiem, po prostu przedstawię cię w ten sposób. Daniel Kubach, czyli przedsiębiorca, czyli inwestor, czyli milioner, anioł biznesu, podróżnik, psycholog, autor książek. Tyle. Czy coś zapomniałem, czy coś się nie zgadza? Może być, wystarczy, tak? Może być. Tak, dokładnie. Czyli przedsiębiorca, inwestor, anioł biznesu, tak, dokładnie autor 5 książek, tak. Okej, super. się zgadza. Bardzo fajnie, że znalazłeś czas, że możemy porozmawiać w tych czasach jeszcze, które się, bym powiedział, nie skończyły. Co prawda mogliśmy się pewnie dzwonić i gdzieś umówić na żywo, no ale są te czasy takie, że myślę, że jeszcze ta nasza rozmowa przez online jest takim symbolem tych czasów, w których w zasadzie jesteśmy, bo one się jeszcze nie skończyły. No i właśnie na początek chciałem, Daniel, zadać Ci takie pytanie, no bo jesteś przedsiębiorcą już ponad 20 lat. I tak ogólnie, jak Ty to widzisz, no bo masz firmę, miałeś firmy i pewnie będziesz miał kolejne, znając Ciebie, jak ogólnie oceniasz sytuację gospodarczą też na świecie, bo się przemieszczasz, jak Ty to widzisz w ogóle, tak ogólnie bardzo, nie wchodząc na razie w szczegóły, ale jak Ty to czujesz, co się dzieje w ogóle w tej światowej gospodarce? Jest to bardzo dobry temat, ponieważ jako przedsiębiorca to jest moja już trzeci kryzys, który nadszedł, trzeci powiedzmy recesja, trzecie spowolnienie, no, mówię o świecie. W moim życiu pamiętam jeszcze jako dziecko w 90, chyba drugim roku mniej więcej, czyli po przemianach też był taki kryzys duży w Polsce, był dużo głębszy. Natomiast potem taki kryzys mieliśmy w Polsce lata 2000, 99, 2000, potem kolejny to był 2007 i teraz mamy jakby kolejny, tak? Czyli czwarty, który pamiętam, trzeci jako przedsiębiorca. W związku z tym dla mnie to jest normalne, traktuję to jako cykl koniunkturalny, czyli zawsze jest tak, że powoli rośnie i oczywiście szybko spada. Potem powoli rośnie i szybko spada, w związku z tym to jest normalna tendencja, natomiast w tym przypadku nałożyła się jeszcze druga rzecz, czyli pandemia. Pandemia nałożyła się ze spowolnieniem gospodarczym, czyli tak naprawdę z kryzysem, który nastąpił, bo to już nie jest spowolnienie, tylko kryzys, który pokazuje się na świecie. Wszystkie kraje notują ujemną stopę, można powiedzieć PKB, czyli nurkuje w dół, czyli produkcja przemysłowa spada. Ludzie mniej kupują, mniej wydają, mniej się przemieszczają, czyli jest to powiedzmy pandemia, widać tą pandemię, widać powiedzmy ten kryzys. I są tacy, którzy wygrają na tym kryzysie, są tacy, którzy przegrają. Większość przegra, ale są tacy, którzy zarobią dużo pieniędzy. A ty, jakbyś tak naprawdę popatrzał i jakbym cię zapytał właśnie dalej, czyli idąc dalej ten kryzys, uważasz, że to jest dla ciebie, dla twojej firmy bardziej szansa akurat w tym roku, czy zagrożenie? Czy na przykład przygotowywałeś się, bo mówisz o cyklach koniunkturalnych, czyli mając wiedzę na temat ekonomii, gospodarki i biznesu, też doświadczenie, wiesz, że to się powtarzało i że kolejny kryzys pewnie będzie w 2028-2030 i ty się przygotowałeś jakoś specjalnie, czy po prostu byłeś spokojny? Znaczy, każdy cykl koniunkturalny trwa od 7 do 10 lat. Ostatni cykl koniunkturalny był najdłuższy od II wojny światowej, czyli nigdy jak dobrze nie było. Aż 11 lat wszystko rosło. Zazwyczaj po 7 latach do 10 to wszystko się, można powiedzieć, rozpadało, czyli wchodziliśmy w dołek. Ten był najdłuższy. Ja już 3 lata temu zacząłem się przygotowywać na ten kryzys. Mówię tutaj, każdy przedsiębiorca świadomy tych cyklów koniunkturalnych, kiedy wie, że idzie kryzys, zaopatrza się w złoto, właśnie w dolary, tak? Bo kiedy przychodzi kryzys, złotówka dostaje w tyłek. Złoto rośnie, tak? Dolar rośnie. Frank szwajcarski rośnie. Kiedy przychodzi kryzys, inaczej się wydaje pieniądze, ludzie oszczędzają te pieniądze. I to może być szansą. Dlaczego? Jak złotówka spada, to jesteśmy w stanie taniej produkować coś i sprzedawać na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy złoto i dolary, to zarabiamy już na walucie zarabiamy, plus na złocie zarabiamy, które teraz bije rekordy. Mam nadzieję, że dojdzie do $2000 za uncję, także kto się zaopatrzył w złoto, ten jest szczęściarzem, w ogóle w surowce, niektóre surowce. Niektórzy przedsiębiorcy się zaopatrzyli. Ale kolejną rzeczą kryzys to jest po prostu tańszy pracownik, rynek pracodawcy, czyli nie ma presji płacowej, wręcz są obniżki. Wielu przedsiębiorców teraz obniżyło pensję pracowników, wielu przedsiębiorców zwolniło dobrych pracowników. Słuchajcie, nigdy tak łatwo nie było zatrudnić dobrego pracownika jak teraz. Kiedyś dałem ogłoszenie jeszcze w styczniu, słuchajcie, dałem ogłoszenie, przyszły 3 CV-ki. Teraz dam ogłoszenie, nie wiem, ile przyszło, no ale generalnie po 300 przestałem w ogóle czytać, przeglądać. I to naprawdę dobrzy, jakościowi ludzie, którzy po pierwsze szukają bezpiecznej pracy, szukają w firmach perspektywicznych, bo widzą, że ich firmy się teraz chwieją. Jak to Warren Buffett powiedział, że kiedy przychodzi kryzys, to widać, kto pływał bez majtek. Co to znaczy? Że jak przychodzi przypływ, to podnosi wszystkie łodzie, ale kiedy przychodzi odpływ,
no to widać, kto przede wszystkim prowadził biznes, no może być tak troszeczkę na kredyt, więc trochę nieprzemyślany. Kiedy jest dobrze, to wszyscy dają ci kredyt, wszyscy cię pompują, kupują twoje akcje, kupują obligacje, jeżeli możesz je wypuszczać, możesz się zadłużać, możesz robić wszystko, ale kiedy przychodzi kryzys, no to wtedy każdy mówi sprawdzam. No i wtedy widać, że są firmy, które w Polsce odpadają, ale uważam, że polska gospodarka poradzi sobie najlepiej w Europie, być może najlepiej na świecie, ale to się przede wszystkim okaże. Widać, że produkcja przemysłowa w tym miesiącu zaskoczyła wszystkich, tak? Cały świat jest na minusie, u nas w tym miesiącu wyszliśmy na plus, 0,5%. Co to oznacza, że no, można powiedzieć, cała gospodarka w ciągu roku skończy powiedzmy na około 5%, a może nawet niżej, jako 5% spadku. No to dodam, że gospodarki pozostałe w Europie i na świecie notują głębsze spadki, w związku z tym Polska mam nadzieję zachowa się lepiej, co przełoży się też oczywiście na przede wszystkim wartość naszej firmy. Jako Polska będziemy mogli przede wszystkim eksportować produkty, jako mocny rynek będziemy mogli zająć rynki innych firm. Zobaczcie, najtrudniejszą rzeczą tak naprawdę w biznesie jest to, żeby zająć rynek. I okazuje się, że polskie firmy spożywcze świetnie zorganizowały się przez pandemię, zaczęły produkować na 3 zmiany, makarony, wszystkie te kasze i inne rzeczy i weszły do sieci handlowych zagranicznych. Najtrudniej się je zbić, teraz się już łatwiej dużo utrzymać. Okazuje się, że we Włoszech, w Hiszpanii, w wielu krajach te firmy stanęły, nie produkowały, a ludzie chcieli konsumować, ludzie chcieli kupować produkty spożywcze. I tutaj świetnie się na tym spisaliśmy. Słaba złotówka spowoduje to, że będzie taniej się eksportowało. Będzie można taniej zatrudnić pracowników, taniej wykonać pewne produkty w Polsce, które będziemy mogli eksportować, usługi, różne produkty. Także uważam, że kryzys może być szansą, którą jeżeli wykorzystamy, to wyjdziemy na plus. Ale oczywiście nie każdy myśli w ten sposób. Niektórzy myślą, kurczę, jest kryzys, no to wstrzymuję inwestycje, ograniczam zatrudnienie, no i idą inną drogą. Do tego przedsiębiorcy dzielą się na 3 grupy. Pierwsza grupa to są grupa, która się poddaje. Przychodzi pandemia, przychodzi kryzys, poddają się często, nawet zamykają firmy, mówią, okej, poddaję się. Mam takiego kolegę, który produkował pewne rzeczy, urządzenia, jak będą używać do samochodów, zatrudnił w fabryce około 50 osób. I on się poddał. Przed kryzys, przed pierwszy miesiąc słabszy, przed drugi miesiąc słabszy, zamknął fabrykę, zwolnił ludzi i powiedział, za 2 lata otworzę, jak się poprawi, bo mi się nie opłaca w tym czasie produkować. Druga grupa są to przedsiębiorcy, którzy chcą przetrwać jakoś, powiedzmy, ten kryzys. I trzecia grupa, osoby, które chcą wygrać. Tak, te osoby, które po prostu widzą okazję, zwiększają właśnie zatrudnienie, zwiększają przede wszystkim inwestycje, szukają okazji biznesowych. I to jest moment, że można właśnie, po pierwsze, zatrudnić taniej pracowników, można kupić taniej firmy, kupić taniej nieruchomości, kupić taniej ziemię. Jest mnóstwo okazji inwestycyjnych właśnie w tym momencie. Pytanie, dlaczego z niego nie skorzystać? Okej, pytanie, myślę, że takie retoryczne, w której grupie tych osób, o których teraz powiedziałeś, znajdujesz się ty. Wydaje mi się, że numer 3, zaraz to potwierdzisz albo nie. Pamiętam jeszcze kiedyś, tak dodam do tego, że mówiłeś na jednej z konferencji, nie pamiętam, czy to było na żywo, czy internetowo, że jest też taka różnica między osobami, nawet przedsiębiorcami, że jedni są wilkami, a inni są takimi psami jakby. I tutaj pytanie, jakbyś się do tego odniósł i może wytłumaczył właśnie naszym słuchaczom, co miałeś wtedy na myśli. Tak, niestety to nie ja wymyśliłem to, ale wymyślił to jeden z prezesów banków, że podzielili ludzie na 2 kategorie. Na kategorie zwierząt. Jedne, które zachowują się jak psy, a drugie jak wilki. Co to znaczy? Pies to jest ktoś, kto szuka bezpieczeństwa, czyli chce mieć miskę, tak? Miskę codziennie podaną i szuka bezpieczeństwa. Ale z czym to się wiąże? Że ma łańcuch, ma budę i ma ograniczone pole terytorium. Czyli w koło budy może sobie pobiegać, czy też wokół ogrodzenia, czy do ogrodzenia i to wszystko. Ale ma bezpieczeństwo, tą miskę podaną. Wilk to jest zwierzę, które czasami chodzi głodny. Nikt mu miski nie podaje. Ale ma nieograniczone terytorium i musi polować. Ale jak poluje, może mieć dużo, dużo więcej. No i przedsiębiorcy są to osoby zazwyczaj, to są właśnie te wilki, które szukają przede wszystkim okazji biznesowych, które nie chcą się zamknąć w jednym miejscu, tak? To są osoby przedsiębiorcze. Także no, nie ja to określiłem, ale bardzo mi się to spodobało i chętnie to odczytuję i powielam. A powiedz mi, w której firmie twojej albo firmach, bo jesteś w wielu projektach, w sumie o tym na początku nie powiedzieliśmy, ale myślę, że idąc dalej z wywiadem po prostu gdzieś o tym wspomnisz, bo nie mówimy o wszystkich twoich firmach, tylko bardziej ogólnie, ale zaraz pewnie. Więc która z twoich firm tak naprawdę najbardziej skorzystała lub gdzie widzisz największy potencjał w tym, co robisz teraz przez właśnie sytuację, która się ostatnio zmieniła? Okej. Znaczy ja zainwestowałem pieniądze w 4 grupy firm. Pierwsza grupa są to firmy z grupy medycznej,
tak? Czyli abonamenty medyczne, czyli pakiety medyczne, dostęp do służby zdrowia, ale też e-medycyna, telemedycyna, wszystko związane właśnie z leczeniem i przede wszystkim ze zdrowiem. Tak? I concierge medyczny, czyli leczenie ciężkich chorób w Polsce, za granicą, to jest jedna grupa firm. Druga grupa to są firmy prawnicze, czyli platforma łącząca prawników z klientami. Czyli mam 220 prawników z jednej strony, z drugiej strony klientów i moich partnerów i łączę po prostu klientów z prawnikami. Tak jak Booking.com łączy z hotelami klientów, tak samo ja łączę z prawnikami. Jest to taka jednego typu firma. Kolejną rzeczą mam wydawnictwa prasowe, takie jak właśnie biznes.pl, jak ranking, mlm.pl.com, czyli międzynarodowy właśnie blog o MLM, tam jest lekcje warte miliony, sposób na milion, Time for Health, czyli generalnie grupa medialna, tak, to jest jakby trzecia grupa. No i ostatnia grupa są spółki technologiczne, generalnie firmy technologiczne i tu działamy już bardziej światowo, na przykład Your Feedway, czyli to jest aplikacja, która jest grą, w której wygrywasz zdrowie i pieniądze. I tutaj jest to spółka w Londynie, w Singapurze, aplikacja cała mieści się właśnie w Estonii i promujemy to na cały świat. Tak? Czyli cztery granie grupy firm. Ja akurat wierzę w dywersyfikację. Ja wiem, że na niektórych szkoleniach słyszałem, że skup się jak laser, zrób jedną rzecz, tak? I teraz wyobraźmy sobie jedną rzecz. Gdybym skupił się tylko na branży wydawniczej, to generalnie teraz byśmy pewnie nie rozmawiali, bo pewnie teraz bym stał gdzieś w kolejce jako bezrobotny i szukał pracy. Mhm. Dlaczego? Bo ten kryzys mocno uderzył w branżę przede wszystkim reklamową, w branżę hotelarską, w branżę restauracyjną, czyli całą grupę Horeca, związane z eventami, ale też w branżę reklamową, w branżę wydawniczą. Okazuje się, że na przykład w jednym moim wydawnictwie miałem zakontraktowanych reklam na 100 000 w ciągu miesiąca i nagle spadł do zera. Koszty pozostają, ale powiedzmy, nie masz 100 000 przychodów, ale koszty są bliskie 100 000 złotych. Oczywiście coś tam zostaje, tak? Natomiast w drugim miesiącu to samo, w trzecim to samo. Więc wyobraźmy sobie taką rzecz. W branży wydawniczej wiele numerów zostało niewydanych do tej pory. Wiele generalnie magazynów zniknęło z polskiego rynku i nie wiem, czy ktoś będzie za nimi w ogóle tęsknił. Tak? Czyli powiedzmy, jest to problem. Wiele firm eventowych zbankrutowało, wiele hoteli się nie otworzyło, restauracje, nie wszystkie się jeszcze otworzyły, czy też kawiarnie. Mało tego, nie wszystkie są jeszcze pełne. Chociaż teraz wakacje już dużo to zmieniają, na szczęście. Tak? Czyli ta branża niestety dostała dużo po tyłku i też dostałem. Tak? Że można powiedzieć, nie jestem supermanem, żeby wszędzie było dobrze, tak? Natomiast jest gałąź, gdzie powiedzmy, można powiedzieć, mocno to odczułem to finansowo. Natomiast jeżeli chodzi o usługi prawne online, wskazało się wzrost o 500%. Usługi medyczne, kiedy jest pandemia, no to nie muszę mówić, że one po prostu rosną, a szczególnie zapotrzebowanie na lekarzy online. A my w jeden dzień załatwiliśmy klientom dostęp do 1000 lekarzy w całej Polsce online. I każdy może dostęp do lekarza, może go wykonać w telefon, może zacząć sobie receptę, konsultację i wszystko, tak? W związku z tym ten biznes jak najbardziej odczuł, ale pozytywnie. Czyli pandemia dla tego biznesu, tych dwóch rodzajów biznesów nie trwa jak najdłużej. Tak w cudzysłowie oczywiście, tak? Ale to jest generalnie może być woda na młyn. No najbardziej zyskała aplikacja Your Feedway, aplikacja gra, która motywuje do zdrowego stylu życia, do ekologicznego stylu życia, żeby się ruszać. I tutaj przede wszystkim start aplikacji połączył się z wypuszczeniem ludzi z domu. I to na całym świecie. Nagle 1 miliard ludzi wyszło na zewnątrz, mogli wyjść, tak? Jeszcze były ograniczenia, ale mogli wyjść. I najpopularniejszym sportem na świecie jest chodzenie. 97% ludzi uprawia ten sport. Chodzi fizycznie. Są osoby oczywiście obłożnie chore w łóżku czy na wózkach, którzy nie chodzą, ale większość ludzi chodzi. I ta aplikacja pozwala zarabiać chodząc, wszystkim promując też aplikację i no to na całym świecie. W związku z tym ta aplikacja najszybciej wzrosła, no i ta firma jest najszybciej rosnącą firmą w moim portfelu. Okej. Daniel, no dobrze, opowiedziałeś o tym wszystkim, jak to wygląda i faktycznie dobrze, że powiedziałeś tak szczerze, że masz to wydawnictwo, które dostało po tyłku i ktoś by pomyślał sobie... Nie jedno, kilka. Nie jedno, dokładnie. Mówisz reklamy za 100 000 złotych zakontraktowane, okazało się, że spadło do zera. Dla kogoś, kto opierałby swój cały biznes tylko na tym, no to wiadomo, że w ciągu jednego, nie wiem, tygodnia, czy maksymalnie miesiąca, a może nawet paru dni, no upadek firmy, tak, jeśli ktoś faktycznie nie planuje i nie ma jakichś oszczędności, no to myśli sobie 100 000 przyjdzie, no to spoko, będzie high life, a tu nagle jest zero, więc brak dywersyfikacji takiej biznesowej, jak mówisz, no to też jest gdzieś tam, no myślę, że zła decyzja. Twoje doświadczenie biznesowe, ponad 20-letnie, no myślę, że tutaj wygrywa i zabezpieczyłeś się tymi tak jakby internetowymi biznesami i tymi biznesami online związanymi
zasadzie myślę, że tutaj jakby branża nie do końca ma znaczenie, bo sam widzisz, że sklepy online, nawet zwykłe zakupy, czy różne inne opcje, ale wszystkie związane z online w kryzysie wygrały, tak? W tej pandemii, w zamknięciu, bo mnóstwo osób, którzy nawet nigdy nie byli na Allegro, tak? Czy na jakichś innych sklepach internetowych, po prostu zakładali te konta, no bo nie było innego wyjścia. Czy zakupy internetowe, nawet zwykłe, spożywcze, czy po prostu jedzenie na wynos do domu. Ci ludzie, którzy byli nawet przeciwnikami, oni nie mieli wyjścia, po prostu zaczęli kupować, bo to było jedyne rozwiązanie. Tak. Pójdźmy krok dalej, Daniel. Co by się stało, gdybyś jutro się obudził? To takie oczywiście gdybanie, ale gdybyś nie miał tej firmy w ogóle, masz zero całkowicie, jesteśmy dalej w tym samym czasie, jutro mamy kolejny dzień lipca i gdzie byś poszedł, w którym kierunku biznesowym? Musiałbyś zarabiać, co byś zrobił? Pierwsze kilka rzeczy z twoim doświadczeniem. Tak serio, tak szczerze. Znaczy teraz zakładając, że nie mam pieniędzy i straciłem wszystko, tak? Tak, masz tylko telefon i możesz po prostu się ewentualnie umówić z kimś albo pójść po prostu na miasto. Co robisz? Znalazłem produkt internetowy, tak? Produkt online'owy i promowałbym ten produkt, żeby zarabiać w ten sposób pieniądze. Dlaczego? Bo jest to tanie, tak? Jest to szybkie i mogę działać globalnie. Czyli nie wchodzimy w żaden produkt namacalny, na przykład chociażby kubek taki, tak? No to trzeba go wyprodukować, trzeba go kupić, trzeba go zmagazynować. Jak go wysyłam gdzieś za granicę poza Unią Europejską, to muszę zapłacić cło. Jeżeli produkuję jakiś suplement czy jakiś krem, to muszę mieć jeszcze atesty. Ktoś tu musi przebadać, dopuścić do rynku. To są duże koszty, dużo czasu. Potem koszt magazynowania, sanepidu, dopuszczeń, pozwoleń, ewentualnych reklamacji, tak? Uznawania, nieuznawania, kontroli. Słuchajcie, jest mnóstwo takich rzeczy. Jest to problem. W usługach, na przykład aplikacja, czy usługi generalnie nienamacalne, mogę sprzedawać Chińczykowi, Amerykaninowi w tym samym czasie, siedząc na przykład w kawiarni, tak jak z Tobą rozmawiam. Tak, mogę siedzieć sobie w kawiarni, mogę pracować w ten sposób. I to właśnie robię. Zacząłbym w ten sposób, tylko zacząłbym od początku, czyli po prostu małymi krokami. Znalazł pierwszych klientów, a potem kilkunastu, potem kilkuset, potem starał się zrobić to samo na rynkach zagranicznych. Ale produkt musiałby być taki, który nie ma granic. Ja już teraz w ogóle nie inwestuję w projekty, które są tylko na jakiś kraj. Czyli działanie globalne po pierwsze i druga rzecz, nie generowanie kosztów na samym początku, jakichś niepotrzebnych. Tak. I biznes musi być skalowalny. To znaczy, że ten sam produkt mogę sprzedać na przykład 100 Chińczykom, 1000 Chińczykom, milionom Chińczykom, tak? Czy Amerykanom. Dobra. Okej, jest to myślę, że jakieś ciekawe rozwiązanie. To też to było takie pytanie pod osoby młode, bo często gdzieś osoby młode nie do końca rozumieją ten wielki biznes, to jak się zachowuje firma, która już jest dużo. Oni pytają, mówią, okej, my dopiero zaczynamy. Co my mamy zrobić na samym początku? No i właśnie idąc może dalej, ale niekoniecznie dla młodych, dla osób, które mają dzisiaj 30 lat, może więcej i będą zwalniane. Albo już zostały zwolnione, bo to jesteśmy właśnie w takim okresie. Ja myślę, że we wrześniu będziemy mieli taki papierek lakmusowy tego, co się działo, bo sam wiesz, że wypowiedzenia trwające 3 miesiące będą się kończyć. Sierpień jest jeszcze miesiącem wakacyjnym. We wrześniu najprawdopodobniej dzieci wrócą do szkoły, choć tego też oczywiście nie wiemy. No i wtedy będzie widać, ile realnie mamy osób bez pracy. I co byś powiedział osobom, które właśnie chcą iść na swoje, chcą tworzyć biznes, mają może 100 tysięcy na koncie, może niekoniecznie chcą kupować mieszkanie i mówią, dobra, idziemy w biznes. Jaki biznes jest w miarę bezpieczny według Ciebie? W którym kierunku powinien iść ktoś, kto kompletnie nie miał biznesu i myśli sobie bezpiecznie? Zapytam kilku osób. Może jedną z nich będzie Daniel Kubach. Daniel, masz 20 lat biznes. Widzisz to wszystko, co się dzieje. Jeździsz po świecie. W którym kierunku pójść z biznesem w 2020 roku? Okay, to jest też ciekawa akurat rzecz. W ogóle słowo bezpieczny biznes nie istnieje. No właśnie. Tak. Ja wiem, że często się mówi, że ten biznes jest bezpieczny, może jest bardziej lub mniej bezpieczny, lub bardziej lub mniej niebezpieczny. Bardziej perspektywiczny może. Tak, ale każdy biznes łączy się, generalnie wiąże się z ryzykiem, ale to samo ryzyko jest, jeżeli ktoś podejmuje pracę na etacie. Oczywiście. On też ryzykuje, bo jeżeli pracodawca zbankrutuje, ostatnio rozmawiałem właśnie z znajomym, mówi, jak dostanę odprawę. Ja mówię, słuchaj, ale jak on nie będzie miał pieniędzy, to z czego ci zapłaci? Tak. Mówię, no jak, to z firmy, ale firma nie będzie mieć, bo jeżeli firma zbankrutuje, to nie dostaniesz odprawy,
Nie dostaniesz nawet wypłaty swojej, po prostu odejdziesz z kwitkiem. Dostaniesz informację, że sorry, nie? To też jest ryzyko i często w kryzysie niestety tak jest, że te firmy, które teraz padają i będą padać, często pracowników zostawią bez odprawy, bez wypłaty, bez jakichś świadczeń, czegokolwiek, bez żadnej pomocy. Także to jest też ryzyko. Zobaczmy, że przedsiębiorca ryzykuje, ale pracownik też ryzykuje. Każdy tutaj ryzykuje. A przy okazji, Daniel, jeszcze zanim, przepraszam, jeśli mi zaczniesz odpowiadać na pytanie, pracowałeś kiedyś na etacie? Tak, pracowałem przez 2 miesiące na etacie. Przez 2 miesiące, o to i tak długo. Tak. Okej, może wróćmy do tego pytania, czyli właśnie może te branże według Ciebie. Tak, jeszcze wrócę do tego w ten sposób. Znaczy, ważne jest też dla przedsiębiorców, żeby zapewniali bezpieczeństwo pracowników. Pamiętam, że jak przyszedł kryzys i to w marcu, tak, okazało się, że jest lockdown, tak, będzie pandemia połączona z kryzysem, że nikt nie wiedział, co będzie. Ja zebrałem wszystkich pracowników na konferencję online, powiedziałem, słuchajcie, moi drodzy, tak, jesteśmy razem na dobre i na złe. Nikogo nie zwolniam w wyniku kryzysu, w wyniku tej pandemii nikogo nie zwolnimy, nikomu nie obniżymy pensji. Jesteśmy zespołem, ale wymagam od was jednej rzeczy, tak? Większego zaangażowania, żebyśmy wyszli lepszą, obronną ręką z tego kryzysu, wyszli jeszcze mocniejsi, bo kryzys nas poturbuje. Nie wiemy jak bardzo, nie wiemy jak będzie długo trwał. Poturbuje nas na pewno, ale go przetrwamy. Jeżeli się zaangażujemy teraz, to wszyscy przetrwamy, będziemy mocniejsi. Jeżeli nie, to polegniemy. W związku z tym, czy mogę na was liczyć, ale daję wam bezpieczeństwo. Tak? Nikogo nie zwalniam, nikomu nie obniżam pensji. Okazało się, że to było bardzo dobrze przyjęte przez w ogóle cały zespół. Właśnie takie zapewnienie, że są bezpieczni. Bo większość firm, które znam, to zrobił obniżki, cięcia, redukcje, tak? Czyli poszli w drugim kierunku, czyli to jest zmniejsza zaufanie do przedsiębiorcy, to jest zmniejsza zaufanie właśnie w zespole, pojawia się jakaś niepewność, tak? Pojawiają się jakieś inne rzeczy. Postanowiliśmy pójść trochę inną drogą i myślę, że to nam na dobre wyszło, tak? Ale wracając teraz, jaki biznes byłby bezpieczny? Słuchajcie, jeżeli masz zainwestować dużo pieniędzy na początek, to ich nie inwestuj. Bo jeżeli to jest twój pierwszy biznes, to tak jakbyś pierwszy raz poszedł grać w pokera i zainwestował całą kwotę pieniędzy. Jaka jest szansa, że je stracisz? Oczywiście ryzyko jest wielkie, tak? Ryzyko jest olbrzymie, prawie 100%, że je stracisz, tak? No to w związku z tym pytanie, czy warto. I teraz, jeżeli masz wejść w biznes, typu fabrykę otworzyć, cokolwiek, potrzebujesz dużo kapitału. A jeżeli masz wejść w biznes, nazwijmy to biznes internetowy, wystarczy ci $100. Jeżeli podłączasz się pod czyjś biznes, wystarczy ci $100, czyli około 400 zł, żeby zacząć normalnie, po pierwsze, nauczyć się tego biznesu, po drugie, przede wszystkim sprawdzić, czy w ogóle ja pasuję do tego biznesu, zobaczyć, co ja takiego potrafię, tak? Zderzyć się z tym rynkiem, ale zobaczcie, że ryzykujemy $100, a nie powiedzmy 100 000 złotych, o którym tutaj rozmawialiśmy. Jeżeli masz 100 000, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę w tym przypadku. Ja wiem, że czasami są szkolenia, skup się jak laser, postaw wszystko i tak dalej, ale zazwyczaj to mówią osoby, które na przykład chcą te pieniądze od ciebie, nie? Te 100 000 złotych, tak? Skup się, zainwestuj. Gdybym miał kasyno albo firmę tradingową, tak? To bym powiedział tak, zainwestuj 100% tutaj u mnie, tak? Będziesz bogaty. Niestety nie mogę tego powiedzieć. Ja mówię w ten sposób, nawet jeżeli ktoś przychodzi do mojej firmy i ma wybrać największy pakiet, ja mówię, wybierz taki, na który cię stać. Jeżeli nie robiłeś tego biznesu, to ty nie wiesz, czy się sprawdzisz. Ty nie wiesz, czy za miesiąc tutaj będziesz. Mówię, będę. Przekonasz się. Tak? Nigdy nie wiesz, jak nie spróbujesz, ale spróbuj, bo jak nie spróbujesz, to do końca życia będziesz żałować i mówić, kurde, czemu nie spróbowałem? Także zacznij od czegoś małego, tak? Mała inwestycja, na przykład mały sobie w biznes. Co potrzebujesz do biznesu online? Potrzebujesz mieć telefon, komputer albo tableta. Tak? No teraz rozmawiamy na tablecie, ja większość rzeczy robię na telefonie, ale czasami też potrzebuję komputera, chcę coś zrobić ważniejszego. W związku z tym potrzebujemy takich rzeczy. Ale powiedzmy, telefon i komputer w zupełności ci wystarczą. Jeżeli masz narzędzia, to możesz już zacząć. Okej, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej, parę minut temu, a propos twoich pracowników. Bardzo fajne rzeczy, bardzo myślę fajne zachowanie. Gdybym ja był twoim pracownikiem, to myślę, że dostałbym mocnego kopa i to, co powiedziałeś, czyli takie bezpieczeństwo, właśnie bezpieczeństwo pracy, dotyczące tego, że możemy działać i szef daje 100% pewność tego, że nie zostaniemy zwolnieni.
Okej. Daniel, a tak ogólnie jeszcze, bo mówisz o biznesach internetowych, a dla osób, które chciałyby tradycyjnie pracować i jednak robić tradycyjny biznes i nie wiem, mają może trochę więcej lat i mówią, ja nie nadaję się do internetu, to powiedziałbyś im, musicie się nauczyć, bo te czasy internetowe dzisiaj po prostu będą wchodzić wszędzie i internet jest globalny, czy jednak widzisz jakieś tradycyjne biznesy, które dziś się rozwijają i będą się dalej rozwijać? Okej, a teraz powiedz mi, znajdź mi, jakie firmy są teraz nieinternetowe? Myślę, że jest dużo, ale te, które są internetowe i te, które na przykład zbierają bazę, tak? No bo jest mnóstwo kawiarni, które na przykład dalej nie mają swojej bazy, nie? Nie mają bazy. Tak jakby mają klientów, ale dalej na tych klientów czekają. Mamy oczywiście dalej taksówkarzy, którzy jeżdżą, no ale mamy mnóstwo aplikacji uberowskich, nie wiem, związanych z hulajnogami, które odbierają tych klientów, no ale wszystkie związane z telefonami i aplikacjami. Pytanie, No i tak, pytanie, czy to nie jest końcówka tej firmy? myślę, że tak. Chociaż pytanie, jak na przykład tradycyjne restauracje, jakbyś ocenił, bo jesteś w restauracji, zajadasz coś dobrego, latasz po świecie, widzisz, jak to wygląda w restauracjach. Jakbyś na przykład jako Ale właściciel restauracja to No. też już jest biznes internetowy. Dlaczego? Jak robię rezerwację, no to ja chcę wejść sobie w telefon, zarezerwować stolik, żeby nie myśleć, czy ja tam znajdę miejsce, czy też nie. Chcę na przykład w razie czego napisać do restauracji informację, słuchajcie, podobało mi się lub mi się nie podobało, tak? Ja restauracje też już działam online. Zobaczcie, że i większość restauracji sprzedaje swoje usługi online z dojazdem. Tak, z dojazdem. A szczególnie pandemia pokazało, że te restauracje, które sprzedawały z dojazdem, te świetnie sobie poradziły. Te, które nie sprzedawały, też już ich nie ma. Albo się pozamykały, albo... Tak, tak. Także tutaj generalnie teraz ciężko znaleźć firmę, która nie ma strony internetowej, nie ma Facebooka, generalnie nie ma jej w internecie. No bo jeżeli ja szukam restauracji, to szukam ją w Google. Wpisuję restaurację, na przykład Wrocław, tak? No prosta rzecz. Przedwczoraj byłem w Świnoujściu, 3 dni temu byłem w Międzyzdrojach, tak? Wpisuję sobie na przykład, i tam dokładnie wpisywałem śniadania Świnoujście. Okazało się, że w hotelu wstałem, a tam śniadanie już, no niestety za późno wstałem, tak? Chciałem się wyspać. No to wpisałem i wyskoczyło mi pineski, gdzie są śniadania. Czyli, że jakiś przedsiębiorca nie zrobił tego, to ja i ludzie podobni do mnie nie pójdą do tej restauracji. Dokładnie. Dzięki temu tracą klientów. Tak samo wpisuję restauracja, na przykład czy kawiarnia, tak? Jak wpisuję to w Google, tak w Google Maps, tak i szukam takich rzeczy. Czytasz opinię później? Nie czytam opinii, szukam po prostu. I czytasz opinii. Ja często czytam sobie też opinie, widzę ile jest opinii też, bo czasami opinie są gdzieś tam, mogą być zaburzone, ale jak tych opinii na przykład jest 2000 na temat danej kawiarni, no to już szansa, że ktoś tam specjalnie napisał coś złego. Tak ci podpowiem coś, że generalnie o opinię są takie firmy, które specjalizują się w tym, że na każdą negatywną opinię dają 20 pozytywnych. W związku z tym nie czytam opinii, bo generalnie 90% są to opinie fejkowe, tak? Czyli kupione. Albo negatywne, albo konkurencja pisze negatywnie, albo komuś nie posmakowało, albo jest też dużo kupionych. I ciężko je odróżnić, już coraz ciężej odróżnić ich od prawdziwych. Dokładnie. Oczywiście zdarzają się też prawdziwe, natomiast jest coraz więcej właśnie jest tych fejkowych. Okej. Dobra, idźmy dalej. A propos biznes, jeśli robisz, no to wiadomo, że kompetencje. Jak teraz obserwujesz sobie działanie tych ludzi, a jeszcze zapytam właśnie, bo to też jest myślę ważne, ilu pracowników zatrudniasz na ten moment? Chodzi ci z agentami ze wszystkich? Pytam osób fizycznych, żadnych takich w sumie, które gdzieś tam działają na zasadzie jakiejś, nie wiem, kliknięcia aplikacji, kupienia. Bardziej o tych, o których mówiłeś, czyli w biurze miałeś ludzi, zrobiłeś z nimi spotkanie online. Masz takich stałych ludzi zatrudnionych, którzy pracują w biurze na miejscach? Jasne, tylko jako nowoczesna firma, to takich ludzi w biurze siedzących to mam 30 około. Okay. Tak? Natomiast licząc, są programiści, którzy pracują zdalnie. Tak? Są redaktorzy, których w życiu na oczy nie widziałem, czy programiści, tak? Czy osoby, które po prostu nie siedzą w biurze. Okay. Tak, nie mamy czegoś takiego, że pracownicy muszą siedzieć w biurze. Są tacy, że księgowość musi siedzieć, administracja tak, nie? Natomiast naprzeciwko mnie siedzi moja asystentka, tak, i nie siedzi w biurze. Okej. Dominika pozdrawia, pomacha. Pozdrawiamy Dominikę. Wiesz co, Daniel, chciałem zapytać jeszcze dalej, idąc o kompetencje, bo to jest myślę fajne, bo i chyba najistotniejsze, bo mnóstwo znam osób, które zakładały biznes i ten biznes położyły. Ja zresztą tak samo myślę, że ty, jeśli się przyznasz, to też nam powiesz, ile biznesów utopiłeś, ile firm ci nie wyszło, no bo ja 2 firmy założyłem i po prostu zbankrutowały, zamknąłem i szedłem dalej. Jakbyś
byś ocenił, jakie kompetencje i umiejętności są najważniejsze teraz, albo które się pojawiły znowu? No bo to, że mamy pieniądze często z dotacji, z dofinansowań, albo z kredytu, albo nawet właśnie z tego konta. Oszczędziliśmy na etacie, otwieramy, mówimy, mamy 100 000, na pewno nam biznes wyjdzie. Ale ja uważam, że bez pieniędzy, ale z konkretnymi umiejętnościami jesteśmy sobie w stanie lepiej poradzić niż właśnie z pieniędzmi, ale bez umiejętności. Jak ty to ocenisz? Które rzeczy są najważniejsze? To jest ciężkie pytanie, zależy się od rodzaju biznesu. Mhm. Mi się w życiu udało 2 razy zbankrutować, czyli straciłem wszystkie pieniądze, tak, wszystkie pieniądze mówię w ten sposób, jeszcze z dużym minusem i to było bardzo cenne doświadczenie. Także pamiętajcie, że sukces nie zawsze uczy, ale porażka uczy bardziej niż sukces. Lepiej wyciągać wnioski z jednego, z drugiego, zadać sobie pytanie, dlaczego osiągnąłem sukces, albo dlaczego poniosłem porażkę. Jak wyciągniemy wnioski, to pójdziemy dalej. Jak nie wyciągniemy, to czeka nas kolejne bankructwo. Natomiast kompetencje, które potrzebujemy, pieniądze są potrzebne. Tak? Ja wiem, że często ludzie mówią, że do własnego biznesu nie zawsze potrzebne są pieniądze. Jeżeli ktoś startuje bez pieniędzy i weźmie tylko kredyt, to naprawdę życzę mu powodzenia. Te firmy najczęściej padają i ci przedsiębiorcy mają największe problemy. Bo nie, że nie mają firmy, to jeszcze mają wielki kredyt do spłacenia i zazwyczaj są już wtedy klientami komornika, że tak powiem, przez wiele, wiele lat. Chyba że się ich oddłuży, a mam taką firmę prawniczą, która oddłuża takie osoby, można oczywiście już teraz zgodnie z prawem oddłużyć taką osobę. Tak? Natomiast zawsze, jeżeli ktoś potrafi odłożyć pieniądze, to znaczy, że jest przedsiębiorczy. Jak ktoś nie potrafi odłożyć pieniądze i otworzy firmę za kredyt, naprawdę ma duży problem, żeby tą firmę, można powiedzieć, wypchnąć do przodu. Nie? Dlatego potrzebujesz mieć przede wszystkim dobrą postawę. Typu taka postawa, ja mówię, postawa zwycięzcy. Typu wiesz, że dasz radę, wiesz, że będą przeciwności losu i zakładasz, że będą przeciwności. Bo prowadzenie biznesu to jest maraton, to nie jest sprint. I tam będą przeszkody, będą górki, będzie coś można trzeba ominać, będzie skręcać, tak? To jakaś kontrola skarbowa przyjdzie, to powiedzmy ci kontrahent nie zapłaci, ktoś cię pozwie, słuchajcie, do sądu, ktoś źle umowę podpisze, nagle ci pracownik zrezygnuje, tak? Nagle wiele rzeczy się może wydarzyć i ty nigdy nie wiesz, co się wydarzy w takim przypadku. I jeżeli założysz od razu, że to będzie i powiedziesz, OK, to jest mój cel, to jest do przodu, 42 km. Jak mówię w ten sposób, ja biegam akurat maratony i półmaratony po świecie, w związku z tym zakładam, mam przebiec 42 km. Zakładam, że będą przeszkody. Jeżeli się pojawia przeszkoda, mówię, OK, wiedziałem, że ona będzie, omijam i jadę dalej. Kiedyś tego nie wiedziałem. Kiedyś myślałem, że biznesmen to jest ktoś, kto taki Carrington z dynastii, że ma mnóstwo pieniędzy i sobie robi biznes i pieniądze spływają do niego. Okazuje się, że prowadzenie biznesu na początku to jest 12-16 godzin na dobę ciężkiej pracy, tak, po to, żeby po 10 latach móc sobie, powiedzmy, więcej podróżować i pracować, powiedzmy, 8 godzin albo 4. Tak. Tak trzeba postrzegać biznes. To nie jest coś, co jest łatwe, przyjdzie szybko. Ludzie wiem, że chcą szybko, chcą już, za 3 miesiące otworzyć firmę, od razu kupić luksusowy samochód. I niestety na to trzeba będzie poczekać. To jest ciężka praca, a dopiero potem są sukces i pieniądze. Czyli trzeba mieć postawę taką zwycięzcy, że dam do przodu. Drugą sprawa, trzeba mieć różne kompetencje. Czyli jeżeli na przykład ja prowadzę firmy, które sprzedają produkty, to ja muszę mieć kompetencje sprzedażowe. Jak ich nie mam, to zatrudniam ludzi, którzy je mają, albo mam wspólnika, który je ma. Jak powiedzmy potrzebuję kompetencje programistyczne, no to albo zatrudniam ludzi, albo mam wspólnika, który powiedzmy ma takie kompetencje. Tak? Bo ja na przykład ja ich nie mam. Ja nigdy w życiu niczego nie oprogramowałem, a głównie działam w tym biznesie. Całe życie generalnie ja tworzyłem modele sprzedażowe, modele firmowe, czyli modele biznesowe, tak? Szukałem niszy, szukałem błękitnych oceanów, tak? Inwestowałem pieniądze w takie rzeczy, tak? Sprzedawałem, przede wszystkim budowałem zespoły, tak? Budowałem zespoły ludzi lepszych ode mnie. Tak jak robi Elon Musk. Elon Musk szuka ludzi lepszych od niego, buduje wspaniałe zespoły i dlatego strzela rakiety w kosmos, dlatego stworzył Teslę, dlatego stworzył właśnie solar, tak? Czyli przede wszystkim fotowoltaiczne. I to jest przede wszystkim kompetencja, tak? Czyli musisz znaleźć swoje mocne strony, te słabe uzupełnić o inne osoby w twoim biznesie i zacząć robić biznes. A resztę się nauczysz. Przecież nie musisz znać się na księgowości, bo zatrudniasz księgowego. Nie musisz znać się na prawie, bo zatrudnisz prawnika. Nie musisz się znać na administracji. Ja w ogóle nie lubię administracji. Zatrudniam od tego osoby, tak? Myślę, że to się zgadza. Podobało mi się Twoje teraz takie porównanie biznesu do maratonu czy do półmaratonu, tym bardziej, że też biegam. Co prawda nie maratony, ale już kilka półmaratonów za mną, chyba dokładnie 5.
i też pamiętam, że totalnie mnie to zaskoczyło już po kilku kilometrach, jak biegłem ten pierwszy półmaraton bez przygotowania totalnego, gdzie przebiegłem wcześniej tylko 4 kilometry. I myślałem, że po prostu dalej będzie tak samo. Okazało się, że nie. Więc myślę, że biznesowo bardzo dobre porównanie dla tych, którzy albo jeszcze robili biznes tak nie na 100%, albo jeszcze nigdy go nie robili. Że trzeba się po prostu przygotować. Ostatnio ktoś mnie pytał, Grzegorz, jak tam w kryzysie, jak się czujesz? No ja odpowiedziałem, że w zasadzie, że tak samo, bo mam wrażenie, że u mnie cały czas był kryzys, bo były problemy, bo był właśnie brak pieniędzy, to co powiedziałeś, były bankructwa i ja powiedziałem, że w zasadzie się czuję tak samo jak rok temu, bo cały czas te problemy były i ja jestem przygotowany, że każdego dnia coś się może wydarzyć i tyle, to jest kolejne zadanie. Więc ja się nie dziwię, że coś się dziwnego stało teraz w tym roku, bo wiem, że po prostu to jest kolejny etap biznesowy. Okej, Daniel, przeskoczmy może troszkę na bok. Chciałbym zapytać, jak ty jako przedsiębiorca w tym roku, czy wcześniej już się przygotowałeś w kwestii oszczędności, czyli zarabiasz pieniądze i właśnie jak zabezpieczasz? Widzisz też ekonomicznie w Polsce, co się dzieje z gospodarką, widzisz jak waluta się osłabia, jak rząd reaguje, jak drukują się pieniądze i tak dalej. Jak tak naprawdę działasz ze swoimi oszczędnościami? Jak je zabezpieczasz? No przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, jak jesteś przedsiębiorcą, dlaczego firmy upadają? To jest główną przyczyną upadku firmy. To jest pytanie do mnie? No. No, myślę, że często ludzie nie liczą w ogóle biznesu albo nie planują, po prostu idą na żywioł, myślą jakoś będzie i nie wiedzą, albo mają nierozdzielone pieniądze prywatne od pieniędzy firmowych. No, coś tu jest, czyli dla mnie brak płynności. Mhm. Brak płynności finansowej, nie brak zysków, nie brak przychodów, brak płynności finansowej powoduje to, że firmy padają. Duże firmy. W związku z tym, jeżeli prowadzisz firmę, to musisz zadbać o płynność swojej firmy, musisz mieć gotówkę w razie czego. Ja mam prosty przykład. Prowadząc firmę medyczną, okazuje się, że rozwijamy, idziemy prosto, nagle jeden miesiąc minus 80 000, a w spółce firmy 30. 50 trzeba było skądś znaleźć. Tak. No i teraz nagle co? No to do wyboru mogłem tak ogłosić upadłość, nie wypłacić ludziom pieniędzy, tak? I powiedzmy zaprzepaścić dorobek kilku lat. A w związku z tym ja wyjmuję prywatną gotówkę, zapycham tą dziurę, w kolejnym miesiącu była znowu dziura, tak przez kilka miesięcy, no to znowu wyszło do góry, tak? Mhm. Ale trzeba mieć po prostu mieć gotówkę na płynność. Czy większy biznes prowadzisz, to większą gotówkę musi mieć. Jeżeli chodzi o oszczędności, no to cash is the king, tak? Ja wierzę w gotówkę, bo wszystkim trzeba ją po prostu mieć. Tak? Natomiast pamiętajmy, że żyjemy w kraju generalnie, który nie jest zawsze stabilny i politycznie. Tak, gospodarczo jest coraz lepiej, ale można powiedzieć, położenie historyczne mamy słabe między Niemcami a Rosją. Mamy, nieważne kto rządzi, ale nie zawsze mamy szczęście do rządzących, nie zawsze to się dzieje w Polsce dobrze, tak? Mamy przypadki, że pojawiają się jakieś afery, getbacku i tak dalej, w związku z tym trzeba wiedzieć, gdzie trzymać pieniądze. Zawsze część majątku tego trzeba trzymać w złocie. Zawsze część majątku trzymać w dolarze. I najlepiej powiedzmy mieć też pieniądze właśnie chociażby za granicą, gdyby coś się w Polsce wydarzyło. Mam takie przypadki, że znajomy przedsiębiorca nagle zostaje zarzut, zatrzymaną mu gotówkę, zablokowaną mu konta. Po 3 miesiącach powiedzieli, sorry, wszystko w porządku, przepraszamy. Tak? Gdyby nie miał pieniędzy za granicą, to by spółki nie utrzymał swojej firmy. Mhm. Bo konto firmowe zablokowane, prawda? Co miał zrobić, nie? Na szczęście pomyślał chłopak wcześniej, był zabezpieczony, czyli warto mieć konto za granicą. Większy biznes, oczywiście duży biznes prowadzić. Przy małym biznesie to powinieneś mieć gotówkę, złoto, dolary, przede wszystkim mieć takie zabezpieczenie, tak? A jak inwestować pieniądze, no to jest wiele możliwości, tak? Ja kupuję na przykład okazję, tak? Jak są nieruchomości, to kupuję tylko okazję. Ale nie traktuję to jako... Jaki rodzaj nieruchomości najbardziej Cię interesuje, albo co kupiłeś ostatnio? Na przykład ziemię za 1/4 ceny. Od upadających deweloperów. Deweloper, który ma kłopot, właśnie przychodzi kryzys, to jest okazja, często potrzebują mieć właśnie, bo brakuje płynności, potrzebują gotówki. Ja wtedy przychodzę z gotówką, mówię chętnie, a i kupię od Pana takie rzeczy. Proszę pokazać, co Pan ma, a ja powiem, co mogę kupić. Okay. Czyli nie kredyt, nie długoterminowo, za 2 dni akurat komornik miał wejść na konto takiego dewelopera. A ja wtedy pomagam temu deweloperowi, czyli on ma płynność, firma mu nie upada, a ja kupuję za 1/4 cenę nieruchomości, które mnie interesują. Mhm.
Czyli w swoim portfelu oprócz złota, oprócz dolarów, masz też nieruchomości, jeszcze coś, na przykład kryptowaluty jakieś, czy to na przykład nie interesuje Cię, bo nie znasz się na temacie, czy jednak co zainwestowałeś? Ci kryptowaluty bardzo mnie interesują, natomiast nie mam na tyle wiedzy, żeby nimi obracać. Tak? Są myślę, że dużo lepsze osoby. Znaczy Natomiast nawet nie... ja czekam, aż ten rynek troszeczkę okrzepnie, bo dla mnie rynek kryptowalut jeszcze nie jest okrzepnięty. Było dużo projektów scamów, tak? I czekam, aż to wszystko tak będzie taki checkout, oddzieli się ziarno od plewu, zostanie kilka dobrych kryptowalut, reszta te słabsze odpadną, tak? Natomiast ten rynek ma wszystko co najlepsze przed sobą. Tak? Tutaj to będzie naprawdę świetny rynek i mi się świetna alternatywa do inwestycji. Ale do jakiego momentu czekasz? Tak naprawdę aż się rynek oczyści z projektów nierentownych, projektów tylko opartych na wizji bez modelu biznesowego. Czyli po prostu tylko kryptowaluta po to, żeby był wzrost, żeby zarabiać, a nie stoi za nią nic więcej jak tylko wzrost, tak? Tak, to takich projektów w ogóle nie inwestuję, bo to jest spekulacja, to nie jest inwestycja i wiemy, że przede wszystkim nigdy długoterminowo żadna firma, która nie generuje gotówki, nie przetrwa. Okej. Daniel, takie pytanie teraz na takie ostudzenie głowy totalnie, zupełnie z wybicia. Gdybyś był premierem albo ministrem finansów, jakie byś ustawy wprowadził, które miałyby pomóc polskim przedsiębiorcom? Albo jaka pierwsza ustawa? Albo co byś zmienił? Tak, żeby po prostu każdy przedsiębiorca, który nawet mógłby być swoim księgowym, żeby to wszystko rozumiał. Coś tak, żeby było łatwiej, bardziej. Okej. Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to myślę, że rząd właśnie widzę, chyba idzie w tym kierunku, zrobił CIT estoński. Czyli żeby firma płaciła nie podatek od zysku, tylko podatek, kiedy wypłaca te pieniądze sobie jako właściciele płacają. Po to, żeby te pieniądze krążyły w gospodarce, po to, żeby firma nie myślała, żeby nie myślała o ukrywaniu zysków. Tak, nie robiła sztucznych kosztów. Tak. Bo to jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, obniżyłbym podatki i zlikwidował wszelkie ulgi. Wszelkie ulgi, odpisy po prostu, bo to komplikuje. Dzięki temu moglibyśmy mieć mniej urzędników. Jeden podatek liniowy dla firm, słuchajcie, niski, przede wszystkim przedsiębiorcom nie opłacało się kombinować, zero jakichś ulg, podatek płacony u źródła, podatek płacony tylko kiedy wypłacam pieniądze, nie jako firma i wtedy nie potrzebuję urzędu skarbowego i armii tych urzędników. Bo wszystko widać na papierku, w banku widać od razu, jaki jest zysk, od tego w banku powinien być potrącony podatek i kropka. Nie potrzebujemy tego żadnych urzędników, bo nie byłoby komplikacji. Czyli uprościłbym wszelkie procedury. Nie VAT 7%, tu 8%, tu 23% na różne produkty i potem ludzie kombinują, tak? Powinien być jeden. I wtedy nie ma zastanawiania się, czy mogę, nie mogę, że tampony mniejsze mają musztarda jeszcze innych, tak? No. Potem, słuchajcie, to jest paradoks, że kupujesz kawę, płacisz inny VAT, kawa z mlekiem inny VAT, na wynos inny VAT niż w środku, tak? I teraz jako ten przedsiębiorca, skąd on ma to wiedzieć, tak? On musi zatrudniać, słuchajcie, płacić księgowym, prawnikom, czyli wydawać pieniądze, żeby ktoś mu powiedział, co ma zrobić. On nie powinien taki się zastanawiać, to powinien system zrobić, na przykład chociażby taki system bankowy. To powinno być oprogramowanie, powinno pobierać podatki, a nie człowiek decydować, jakiś system, który jeszcze wielu doradców mówi zupełnie co innego, tak? Potem ludzie robią, że jak kawę, to dam ci w zestawie z czymś tam, żeby zapłacić mniejszy podatek i to jest takie, po pierwsze, oszukiwanie państwa albo po prostu optymalizacja, tak? Ale generalnie państwo stwarza takie możliwości, czyli to takie rzeczy na pewno bym to po prostu zmienił. Na pewno jak najmniej ulg. Ja jestem akurat osobą, która ma poglądy bardzo liberalne. Na pewno nie chciałbym rozdawać pieniędzy. Ja na przykład, jeżeli chodzi o 500+, zrobiłbym to inaczej. Jak idziesz do pracy, pracujesz, możesz sobie odpisać o podatku. Tak Węgry bodajże zrobili. Dlaczego? Bo to aktywizuje osoby. Ktoś, kto nie pracuje, nie jest w stanie wziąć 500+. W związku z tym, co mam zrobić? Idziesz do pracy, odpisujesz 500+. Nie idziesz, to nie odpisujesz. Mam motywację do pracy? Mam. A jak komuś dasz pieniądze, to czy to jest motywacja do pracy? Absolutnie. No, właśnie, tak? Czyli taką jedną rzecz, to jest to samo, kwota by się zgadzała, tak? Ale generalnie ale z motywacją, stymulacją idź do pracy i pracuj. Pracuj, nie siedź w domu. No ale wiadomo, że lepiej dla wielu osób wygląda, jak dostaną przelew na 500 zł. Jeśli mają więcej dzieci, no to ten przelew jest większy, więc też wielokrotnie były sądy uliczne, gdzie ludzi pytano, czy woleliby dostać przelew na 500 zł, czy dostać ulgę na 500 zł, no to 90% powiedziało, że oczywiście ten przelew, no bo niby to jest to samo, ale jednak psychologicznie... Też bym zrobił przelew pod warunkiem, że pracujesz, płacisz podatki. Że pracują, okej, no to jest... Tak.
I tak samo można zrobić przelew. Pracujesz, płacisz podatki, dostajesz przelew. Proszę bardzo, nie? Masz na koncie, ale co jak nie płacisz podatków? No to pytanie, dlaczego miałbyś dostać pieniądze? Bo teraz No wyobraźmy właśnie. sobie w ten sposób. Jako przedsiębiorcy płacimy mnóstwo podatków. Ja płacę wszystkie podatki w Polsce. No i w związku z tym płacę mnóstwo podatków, ale nie korzystam nigdy ze szpitala, służby zdrowia, powiedzmy z wielu usług nie korzystam, tak, które państwo mi oferuje, ale za to płacę. Co w przypadku, kiedy tych pieniędzy zabraknie? Bo mamy coraz więcej osób, które mówią daj pieniądze, a coraz mniej takich, którzy chcą chętnie płacić. Jest tak zwany próg bólu. Jeżeli ten próg bólu zostaje przekroczony, no to wyobraźmy sobie, że osoby, które są przedsiębiorcą mówią, OK, ja prowadzę biznes internetowy. Czy ja mogę prowadzić go z innego kraju? Mogę. Oczywiście. Czy ja mogę zapłacić niższe podatki gdziekolwiek indziej? Mogę. Pytanie w takim razie, co jeżeli ludzie tak stwierdzą to samo, no to te pieniądze niestety nie będą miały się skąd się wziąć, żeby zapłacić to wszystko. Czyli oczywiście, jeżeli przekroczymy taki próg bólu, mam nadzieję, że go nie przekroczymy, że wszystkim nam się będzie dobrze płacić podatki, że będzie to w końcu patriotyczne, że nie będzie kombinowania, oszukiwania, ale do tego potrzebujemy uproszczenia. I tak opowiadając właśnie politycznie, uproszczenia i motywacji osób, które pobierają świadczenia, aby też coś od siebie dały. Nie? Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie pracował, dostaje 500+, dostaje przywileje socjale, dzieci uczy od początku. Patrzcie, tatuś, mamusia dostają pieniądze od państwa, nie musicie pracować. Dzieci robią to samo, wnuki to samo i wtedy tworzymy tak zwane społeczeństwo patologiczne, tak? Które niestety nie chce pracować i tylko oczekuje coś od państwa. No niestety, jak ta grupa społeczna będzie coraz większa, no to będą wywierali wpływy na polityków, żeby dajcie więcej. Czemu nie 600? Dokładnie. Czemu nie I 600? słuchajcie, tak, a czemu potem nie 700, a potem czemu nie 1000? I to doprowadzi do zapaści państwa, tak? A jak przychodzi do zapaści państwa, mamy wtedy duży problem, tak? Wtedy wyobraźmy sobie, że nagle ktoś lekarzom nie zapłaci, policji nie zapłaci, wojsku nie zapłaci. No i co się może wydarzyć na mieście? No nieciekawe, tak? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast kryzys, jest to ciekawa rzecz, bo zawsze kiedy przychodzi kryzys, ludzie są tak potrząśnięci, mówią, OK, musimy coś zmienić. I mam nadzieję, że ten kryzys wywoła to, że się zmienimy. Zmienimy podejście. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, Daniel. Jeszcze zmieniając na koniec, bo tak troszkę dzisiaj poskaczę, ale to jest dobre, bo to wybija trochę z rytmu, żebyśmy faktycznie bardziej kreatywnie rozmawiali i myśleli. Tak jeszcze a propos finansów, ale trochę innych, bo jesteś aniołem biznesu i często ten anioł biznesu kojarzy się ludziom z osobą, która daje taką nadzieję, bym powiedział, finansową, czyli ktoś nie chce wziąć kredytu lub nie ma możliwości, ale ma dobry pomysł. Powiedz mi, jak to u Ciebie wygląda, jeśli faktycznie ogląda nas ktoś, kto ma dobry pomysł i chciałby skorzystać z takiego anioła biznesu. W jaki sposób to wygląda, albo w jaki biznes ostatnio zainwestowałeś na tej zasadzie? Okay. Anioł biznesu to jest rodzaj inwestora prywatnego, który oprócz pieniędzy daje swoje know-how, czyli swoje doświadczenie. Ja na przykład noszę swoich prawników, księgowych, biura, moje doświadczenie, kadrę, wszystkie moje kontakty, załatwiam wszystkie najtrudniejsze sprawy. Wszystko co najtrudniejsze biorę na siebie po to, żeby ktoś, kto ma dobry pomysł, mógł to prowadzić, skupić się na tym, co jest dla niego najważniejsze, tak? Czyli załatwiam to, co najtrudniejsze i wdrażam tą osobę, daję też coaching, daję mentoring, czyli prowadzę tą osobę. Tak, to daje anioł biznesu, ale każdy działa anioł według swojego schematu. Są tacy, którzy dają gotówkę i lekkie wsparcie, typu raz w miesiącu przyjeżdżam i mówię, słuchaj, co słychać, chcę Ci pomóc w niczym, okej, piątka, lecę dalej, tak? Są na przykład też grupy aniołów biznesu. W Polsce aniołów biznesu mamy chyba kilkuset, jak dobrze liczę. Czasami mamy takie zloty, kiedyś mieliśmy na przykład taki zjazd aniołów biznesu w willi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Fajnie, bo można się dowiedzieć doświadczeniami, kto ile inwestuje. A są anioły biznesu, którzy inwestują na przykład od 30 000 złotych. To jest taka kwota najbardziej popularna, oczywiście wzwyż. Czyli każdy ma też inne przeznaczenie. Są osoby, które mówią na przykład, anioły biznesu mówią, ja inwestuję tylko w branżę X, inny mówi, ja tylko Y, tak? Ja na przykład nie inwestuję w branże, które się nie znam. Czyli mnie interesują branże nowych technologii internetowe, wszystko to z internetem i najlepiej połączone ze zdrowiem lub prawem. To w tych branżach jest w stanie pomóc, rozwinąć przede wszystkim, znam się na tych branżach, mogę to zrobić i to musi być branża globalna. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, chcę otworzyć na przykład sklep spożywczy na rogu, kolejny, to powiem, sorry, ale to nie ja. Po pierwsze, nie moja branża, po drugie, nic perspektywicznego. Bo ja muszę widzieć skalę, że na przykład, czy jestem w stanie to sprzedać Chińczykowi, Amerykaninowi? Tak lub nie? Nie. Sorry, to nie ja. To co mam zrobić?
tak? Możesz oczywiście otworzyć, zaryzykować swoimi pieniędzmi i to zrobić. Kolejną rzeczą, no anioł biznesu to jest ktoś, kto jest jakimś tam krytykerem. Ja na przykład rozmawiając z człowiekiem, muszę widzieć, że ktoś odniósł porażkę i sukces. Dwie rzeczy. Jak odniósł sukces, bardzo dobrze, to powtórzę. Jak odniósł porażkę, super, będzie szanował pieniądze. I kolejna rzecz, żeby włożył też swoje pieniądze. Jak ktoś mówi, ja daję pomysł, a ty sobie zrób, ja mówię, ja nie potrzebuję pomysłu. Ja potrzebuję zespołu, który to wykona. I czasami ktoś przychodzi naprawdę świetny człowiek z durnym pomysłem, cudzysłowie z durnym, oderwanym od rzeczywistości, ale wtedy może okazać się, że ten człowiek jest świetny, czy zespół jest dobry i ten pomysł może tak zmodyfikować, że on będzie genialny. Tak, bo czasami ktoś ma świetny pomysł, ale nie ma pojęcia, jak znaleźć klientów. Zadaję pytanie, skąd znajdziesz klientów, jak będziesz generował gotówkę? Jak ktoś nie ma odpowiedzi na to pytania, tak, no to ciężko uwierzyć w to, że on zbuduje biznes. Pamiętam, kiedyś spotkałem się z panami w Krakowie, oni są akurat w moim wieku, zaproponowali, że mają super biznes. Dostali dotację unijną 700 000 złotych i stworzyli pewne oprogramowanie. Mówię, ok, wysłuchałem, mówię, świetne oprogramowanie, opowiedzcie mi, jak chcecie zdobyć klientów. Oni się patrzą na mnie, no właśnie nie wiemy, dlatego spotkaliśmy się z panem. Ale tak, myślałem, że to jest żart, zacząłem śmiać, myślałem, że oni żartują. Ja mówię, no naprawdę nie wiemy. Ja mówię, czyli stworzyliście coś, nie mając pojęcia, skąd będziecie brali klientów? No tak. Za pieniądze z Unii Europejskiej? Tak. I rozumiem, że pieniądze się skończyły? Tak. Czyli nie macie w ogóle pomysłu na sprzedaż? Nie. Na generowanie gotówki? Nie. I to jest najczęstszy błąd. Okej, czyli generalnie jeśli anioł biznesu, na przykład taki jak ty, jest w stanie pomóc, no to oczywiście jest w stanie pomóc, ale komuś, kto raz, że wnosi coś oprócz pomysłu do tego biznesu, czyli też swoje pieniądze, zaangażowanie, no i najlepiej jakby już, tak jak mówisz, kiedyś dostał po tyłku i położył biznes, no bo będzie wiedział, z czym się to je, no i przede wszystkim już coś kiedyś robił, już próbował, a nie tylko przychodzi, mam pomysł, zrób za mnie i jeszcze wyłóż 100% kapitału. To nie o to chodzi. Miałem taki przypadek, że mój kolega zainwestował w 3 panów, którzy kiedyś przyszli do mnie z pomysłem. Powiedzieli, mamy super pomysł na biznes, czyli ty włóż gotówkę, my to zrobimy. Ja powiedziałem, ja się tym nie interesuję, na przykład. Oni powiedzieli, czy mogę kogoś polecić? Ja mówię, mój kolega inwestuje w tą branżę. Mój kolega zainwestował w tą branżę nie analizując, natomiast jeden z panów, główny założyciel, po kilku miesiącach nie wyłożył ani gotówki za to. Twierdził, że on wyjeżdża do Anglii do pracy. Okay. I zadzwonił mój kolega, słuchaj, wiesz co, no ja rezygnuję, bo jadę do Anglii. A ten jak rezygnujesz? Ale ty jesteś prezesem tej firmy. Ale rezygnuję. Jadę do Anglii. Dostałem pracę. Na tym mówi, no ale ja się nie znam w twoim biznesie. Wyłożył w to kilkaset tysięcy złotych i nagle ktoś zrezygnował. Oczywiście spółka już nie istnieje. Tak? Natomiast to jest właśnie problem ludzki taki. Ja mówię tak, gdyby ten człowiek zainwestował w swoje tysięcy, nie wiem, 10, 20 tysięcy, to żeby nie popełniał takich błędów, typu wyjadę sobie do Anglii do pracy, bo generalnie tu są moje pieniądze, jak chcę je odzyskać, tak? Będę pracował po to, żeby po prostu, bo to bardziej szanuje się biznes. Okej, Daniel, myślę, że tak kończąc, bo gdzieś tam moglibyśmy oczywiście rozmawiać, ale mamy ograniczony czas dzisiaj. Tak na koniec, Daniel, czego ja Ci mogę życzyć? Jakie masz cele może na koniec tego roku albo na jeszcze ten rok? Co chciałbyś osiągnąć w firmie albo prywatnie? Czego mogę Ci życzyć? Życz mi tego, żeby moja aplikacja Your Feedway znalazła 10 milionów klientów. 3 lata. Okej, no tak to tego Ci życzę. I tak, chcemy być pierwszą polską aplikacją, której to się udało, tak? Pierwszą aplikacją, która jest grom, to dotrze do 10 milionów klientów na całym świecie. Jesteśmy już na 32 rynkach światowych, a działamy od maja. Super. Czyli tak, w 70 kilka dni jesteśmy w 32 rynkach. No także powiedzmy, tempo mamy dobre, jak jeżeli utrzymamy, to zrobimy. Super. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa na czasy kryzysowe o przedsiębiorczości, o prowadzeniu biznesu, o doświadczeniu, o zarabianiu, o oszczędzaniu, w ogóle o trochę takim mindsetie przedsiębiorcy. Dzisiaj sobie tak bardzo luźno porozmawialiśmy, ale myślę, że sporo wskazówek takich dla zarówno młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców, bo sam mówiłeś, że 20 lat prowadzisz biznes ponad. Więc Daniel, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich i trzymam kciuki za wszystkich przyszłych i obecnych przedsiębiorców. Dzięki, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć. Cześć.